W dzisiejszym odcinku zabieramy się za kształt, który często pojawiał się w komentarzach. To balerina, zwana również strumienką. Jak ją zrobić? Czy jest trudna, czy łatwa do wykonania? Tego się dowiecie już za chwilę. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami gość specjalny Natalia Trefon. Cześć! Indigo Tarnowskie Góry przyjechała specjalnie po to, żeby pokazać, jak wykonać kształt, o który prosiliście w komentarzach. A jest to? Balerinka. Zaczynamy! Na naturalną płytkę zaaplikujemy Acid Free Primer, nałożymy Take Your Time jako bazę i szkielet, zbudujemy paznokcie Light Rose'em, kształt opracujemy pilnikiem o gradacji 100×180, krawędzie wyrównamy pilnikiem Slim, powierzchnię wygładzimy bufferem 220×280. Całość nabłyszczymy Mineral Base w kolorze Porcelain. Pierwszy krok, jak zawsze dezynfekcja. Dezynfekujemy swoje dłonie, czekamy aż preparat odparuje, zakładamy rękawiczki, dezynfekujemy dłonie klientki i przechodzimy do pracy. Frezem numer 9 delikatnie podsuwamy skórki do góry i pozbywamy się nabłonków przyrośniętych do płytki. Pracujemy ruchem podpychająco-wymiatającym w odwrotną stronę niż kręci się frez. Pracujemy na obrotach 15 000, nie większych. Kolejnym krokiem będzie wygładzenie powierzchni skórek frezem. Przekładamy frez do góry nogami i trzymając go na płasko, głaszczemy skórki. Po co odwróciliśmy frez? Ponieważ gdybyśmy chcieli wykonać tę czynność bez odwracania, moglibyśmy zahaczyć o płytkę. A trzymając frez do góry nogami, zapewniamy sobie wygodny dostęp. Następnie bierzemy buffer o gradacji 280 i ruchem z dołu do góry delikatnie wymiatamy skórki. Analogicznie robimy z wałem okołopaznokciowym. Delikatnie przyjeżdżamy bufferem od strony płytki na zewnątrz. Następnie matowimy paznokcie pilnikiem o gradacji 180. Poruszamy się od środka na zewnątrz, aby w okolicy skórek pracować kolistymi ruchami. Wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem przemywamy płytkę. Wacik zginamy w delikatny wałeczek, żeby zapewnić sobie jeszcze lepszy dostęp do szczeliny pomiędzy płytką a skórkami. Czas podłożyć formę. Balerina to kształt, który można nazwać ściętym sztyletem. Na szkicu mamy sztylet, a na różowo zaznaczyliśmy balerinę. Naturalny paznokieć jest tutaj i to pod niego będziemy podkładać formę. Zarówno w sztylecie, jak i w balerinie forma ma schodzić odrobinę w dół, właśnie tak jak pokazujemy na szkicu, aby koniec przedłużonych krawędzi bocznych był na wysokości naturalnych krawędzi bocznych. Różnica pomiędzy tymi dwoma kształtami jest taka, że w sztylecie koniec formy to jednocześnie koniec paznokcia i koniec krawędzi, a w balerinie koniec formy wyznacza wysokość, na której ma się znaleźć wierzchołek tunelu. Krawędzie boczne będą nieco niżej, ale wciąż będą szły na prosto od krawędzi naturalnego paznokcia. Nasza modelka ma długą i wąską płytkę. Balerinę chcemy zbudować do trójki. Formę zaciskamy do piątki. Podkładając formę zwracamy uwagę, aby idealnie przylegała do wolnego brzegu. Zaklejamy formę, zaczynając od jej końca i podjeżdżając pod palec. Zobaczcie, pojawiła się nam szczelinka, co wynika z tego, iż naturalny opuszek wypycha formę. Nie możemy tego tak zostawić, musimy ją podciąć, aby zrobić miejsce dla opuszka i jednocześnie umiejscowić formę pod wolnym brzegiem. Teraz możecie zobaczyć różnicę. Po lewej stronie już podcięliśmy i forma idealnie weszła pod wolny brzeg, a po prawej stronie opuszek dalej wypycha formę, tworząc szczelinę. Nacięcie robimy pod kątem 45 stopni względem osi palca. Pora skontrolować, czy forma jest podłożona na prosto względem osi palca. Wydaje się być prosto, ale czy na pewno? Aby to sprawdzić, przekręcamy rękę i co widzimy? Że delikatnie skręca w lewo. Zawsze warto spojrzeć z dwóch perspektyw, kiedy podkładamy formę albo kiedy piłujemy. Nasz mózg lubi nam płatać figle i jeżeli patrzymy tylko z jednej perspektywy, możemy nie zauważyć wielu istotnych szczegółów. Nakładamy primer bezkwasowy. Przesmarowujemy jak zwykłym lakierem do paznokci. I tutaj trik z mistrzostw. Zamiast nakładać bazę, od razu zaaplikujemy szkielet stejka i traktujemy go jak bazę. Taka wcierka stejka idealnie sprawdzi się również przy problematycznej płytce. Wcieramy minimalną ilość produktu, aby po wtarciu nadal widzieć ślady pilnika. Paznokcie pokryte bazą nigdy nie powinny przypominać gładkiej tafli. Dobieramy porcję żelu i zaczynamy formować szkielet, układając produkt w kształt trumienki czy też baleriny. Pracujemy pędzlem żelowym czwórką, trzymając go na płasko. Smarujemy produktem, nie budujemy. Odwracamy pędzel i ruchem od końca paznokcia w stronę łączenia formy z naturalną płytką zbieramy nadmiar produktu z końcówki, aby uzyskać maksymalnie cienki szkielet na samym końcu. Utwardzamy przez 60 sekund. Pora ściągnąć formę. Narzędziem dwustronnym delikatnie podważamy szkielet, odklejając go od formy. Uwaga! Odklejając, nie odrywając. To ma być delikatny ruch, nie chcemy zerwać szkieletu.
Przechodzimy do budowy. Najpierw smarujemy paznokieć minimalną ilością Light Rose'a, tworząc warstwę poślizgową. Trzymając pędzelek pod kątem 45 stopni rozkładamy żel po całej długości paznokcia, co ułatwi rozkładanie kolejnej warstwy. Nabieramy sporą kulkę i wrzucamy ją mniej więcej na 1/3 długości paznokcia, czyli tam, gdzie planujemy stworzyć apex. Ruchem pulsacyjnym dopychamy produkt pod skórki, oczywiście pilnując, aby ich nie dotknąć. Kiedy rozłożymy żel w okolicy skórek, kierujemy się w dół paznokcia, pracując zygzakiem. Bardzo ważna sprawa, nie dociskamy do powierzchni paznokcia, pracujemy w powietrzu. Tak jak chcielibyśmy rozłożyć budyń na środku tortu. Wiem, te wieczne cukiernicze porównania, ale tak jakoś najłatwiej. Wyobraźcie sobie taką czynność, no to jeżeli będziemy przyciskać, to powstaną wgłębienia, a my chcemy równomiernie rozłożyć po całej powierzchni. Dotykając powierzchni układamy upper arch, przy okazji wyznaczając apex, który powinien się znaleźć pomiędzy 1/3 a połową długości przedłużonego paznokcia. Jedziemy pędzelkiem od góry do dołu i przesuwamy się co milimetr ruchem niteczkowym, aż ułożymy żel po całej szerokości łuku. Wsadzamy paznokieć do lampy i w momencie, kiedy zacznie się polimeryzacja, czyli kiedy klientka zacznie odczuwać pieczenie w lampie, wyciągamy rękę, czekamy aż wrażenie pieczenia minie i ponownie wkładamy paznokcie do lampy. Całość powinna się utwardzać przez 60 sekund. Uwaga! Jak pewnie zauważyliście, Natalka nie zaciska tunelu. Aby ominąć element zaciskania budowy, musimy naprawdę dobrze podłożyć formę, skorelować te wszystkie elementy, które pokazywaliśmy wcześniej. Jeżeli tego nie zrobimy, to paznokcie wyjdą nam płaskie i mogą się w trakcie noszenia połamać. Tego nie chcemy. Stylistki dzielą się na dwie szkoły. Niektóre tworzą tunel już na etapie podkładania formy, a inne tworzą ten tunel podczas zaciskania paznokcia. Spróbujcie jednej i drugiej metody i sami sprawdźcie, który efekt wyjdzie Wam lepiej. Wacikiem nasączonym wipe-offem przemywamy lepką warstwę. Zabieramy się za piłowanie. Pokażemy Wam w telegraficznym skrócie, co będziemy robić. Najpierw opracujemy kształt widziany z frontu, czyli wolny brzeg i ściany boczne. Następnie spojrzymy na paznokieć z profilu. Wypiłujemy krawędzie boczne oraz upper arch, czyli linię, która biegnie od skórek do końcówki przedłużonego paznokcia. Kolejny krok to połączenie już wypiłowanego grzbietu paznokcia z jego bokami. I na końcu zajmiemy się linią włosa, czyli grubością paznokcia na jego końcu od strony tunelu. Zobaczmy, jak ma wyglądać wypiłowany paznokieć. Z frontu, z profilu i od strony tunelu. Zaczynamy. Cały kształt nadamy pilnikiem o gradacji 180. Wycinając wolny brzeg, trzymamy pilnik pod kątem 20-30 stopni i prowadzimy ruch na prosto. Nie bujamy, ponieważ kształt wolnego brzegu w balerinie ma być ścięty, jak w kwadracie. Trzymając pilnik prostopadle do ściany bocznej, nadajemy im kształt, kontynuując zarys strumienki, czyli pod delikatnym kątem względem osi palca. Jeśli piłujesz po raz pierwszy zarówno ten kształt, jak i inny, to złota zasada brzmi: nie używaj siły i nie piłuj szybko, tylko waż każdy ruch. Przechodzimy do krawędzi bocznych. Naszym zadaniem jest tak wypiłować krawędzie, aby biegły na prosto od krawędzi naturalnego paznokcia, aż do końca wolnego brzegu. W tym celu weźmiemy pilnik slim, aby zmieścić się pomiędzy paznokciem i opuszkiem. Zwykłym pilnikiem oczywiście też można pracować, ale jest trochę mniej wygodnie. Tymczasem pilnik slim, nie dość, że cieniutki, to i sztywny i nie sprężynuje podczas piłowania, jeszcze bardziej ułatwiając tworzenie prostych linii bocznych. Przechodzimy do upper arch. Najpierw ścieniamy produkt w okolicy skórek, trzymając pilnik pod kątem 45 stopni. Zobaczcie, Natalka prowadzi pilnik delikatnie okrężnymi ruchami, dzięki czemu nadając kształt, od razu wygładza powierzchnię. Przechodzimy do połączenia grzbietu ze ścianami bocznymi. Łatwo zobaczyć już wypiłowane elementy, bo są zmatowione. Z kolei te fragmenty, które się świecą, wymagają dalszego opracowania. Uwaga! Nie piłujemy już wypiłowanych elementów, oczywiście pod warunkiem, że zostały dobrze wypiłowane. Trochę masło maślane, ale jednak. I teraz jak się zorientować, czy coś jest dobrze wypiłowane? No niestety, ale ciężko się zorientować samemu. Właśnie tym się różni taki filmik od szkolenia, bo podczas szkolenia instruktor będzie Ci patrzył na każdy Twój ruch i w pewnym momencie powie stop, teraz już nie. Ucząc się w taki sposób z filmu, to prawdopodobnie zorientujemy się, że przepiłowaliśmy paznokcie, jak już to zrobimy. Jak się okaże, że są one za cienkie albo jak złamią nam się podczas noszenia. Patrząc z perspektywy tunelu, widzimy, ile materiału chcemy usunąć. Ma nam powstać równy, zgrabny górny łuk, który w nomenklaturze paznokci nazywa się convex. Łącznie to będzie kilka, maksymalnie kilkanaście ruchów pilnikiem. Ostatni krok to linia włosa. Przykładając pilnik do ściany bocznej, ruszamy nim w górę i w dół, zawijając pilnik do środka paznokcia. Baferem o gradacji 220 pozbywamy się rys po piłowaniu i wygładzamy powierzchnię. Ruch prowadzimy tak samo jak podczas łączenia grzbietu ze ścianami bocznymi.
Można również pracować ruchem masującym po całej powierzchni do momentu pozbycia się wszystkich rys. Spójrzmy na nasz paznokieć. Ma piękny kształt, ale coś na nim widzimy. Te kropeczki to pozostałość po pęcherzykach w żelu. Jak widać, nie zauważyliśmy ich podczas budowania. Jeśli za chwilę nałożymy kolor, to on zupełnie przykryje te bąbelki, a że one w żaden sposób nie wpływają na trwałość stylizacji, to nie musimy się nimi przejmować. Natomiast jeśli nasza klientka życzy sobie paznokcie w stylu natural look i chcemy utrzymać light rose, którym budowaliśmy paznokcie jako kolor paznokci, no to tych bombli trzeba się pozbyć. Mamy na to sposób. Używając primera bezkwasowego maskujemy kropki, dzięki czemu w magiczny sposób przestaną być widoczne po nałożeniu topu. Pamiętajcie, w ten sposób możemy zamaskować tylko niewielkie pęcherzyki. Zanim nałożymy warstwę nabłyszczającą, odpychamy skórki kopytkiem. Aby podbić efekt natural look, nałożymy jedną warstwę bazy mineralnej, która jest bazą, kolorem i topem w jednym. Wybraliśmy kolor Porcelain. Przy pomocy pędzelka 007 wygładzamy powierzchnię, poruszając się od linii włosa do skórek. W ten sposób tworzymy linię światła. Wkładamy rękę do lampy na 60 sekund. Po wyciągnięciu ręki z lampy czekamy kolejne 60 sekund, aż top ostygnie i wacikiem namoczonym cleanerem Super Shine dokładnie ściągamy warstwę dyspersyjną. Gotowe! Tak wygląda nasza balerina. I to już koniec naszego odcinka. Doczekaliśmy się trumienki, o którą często prosiliście w komentarzach. Dajcie znać w takim razie, który kolejny kształt chcielibyście zobaczyć. Pamiętajcie, jesteśmy zawsze w czwartki, zawsze o godzinie 17. Dzięki za uwagę, cześć!